Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie 12 maja 2024. Zapraszam Was dzisiaj na krótki spacer po żywym katalogu róż. Zobaczymy, które odmiany o tej porze kwitną, jak wyglądają te odmiany, które pokazywałem Wam w poprzednim odcinku i te właśnie, które zakwitły najwcześniej. Zapraszam. Zaczynamy od tych najniższych roślin i przejdziemy do tych najwyższych. Tutaj mamy okrywowe i miniatury. Na pierwszy ogień idzie przepiękny kwiat róży Jojo Peach. Zobaczcie, że te kolory się zmieniają. Tu mamy inny kolor tego kwiatu. Ten, który rozwinął się troszeczkę wcześniej, on zmienia lekko barwę. I tutaj, tak jak mówiłem Wam na wcześniejszych filmach, kolejna róża jest przycięta. Zobaczymy, jak będą się rozmijać te kwitnienia. Obok mamy Orientę Chile, która jeszcze nie kwitnie, ale już ma pączki. I zobaczcie, ma taki fajny, długi pęd, który leży na trawniku i który myślę, że może zostać skoszony przy którymś koszeniu trawnika, oby nie. Zanim przejdziemy dalej do kwitnących róż, chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Mamy tutaj różę Amica i takie sytuacje, takie objawy są też na niektórych innych odmianach. Ta odmiana, ta róża mają jasne liście, natomiast ta cały czas jest ta sama odmiana, Amica, ma liście normalne, zielone. I chciałbym, żebyście wiedzieli jedną rzecz. To, że ta roślina tak wygląda, wcale nie musi oznaczać tego, że ona ma za mało nawozu, bo widziałem, że pojawiają się już w internecie takie filmy, że jeżeli roślina wygląda tak jak tutaj, to znaczy, że trzeba ją nawozić. Najczęściej taki wygląd rośliny świadczy o tym, że pędy, te stare pędy, z których wyrastają właśnie te pędy tegoroczne, po prostu te stare pędy lekko nadmarzły i one nie przewodzą składników pokarmowych w optymalny sposób, więc to nie jest kwestia nawożenia. Jeżeli mielibyśmy tej roślinie pomóc, to bardziej przez dolistne nawożenie niż przez nawożenie doglebowe. Jeszcze jak zobaczymy takie objawy, to coś więcej na ten temat powiem. Na razie tutaj jeszcze nic nam nie kwitnie. Tutaj Roxy delikatnie zaczyna pierwsze kwiaty. Idziemy dalej. Najwcześniej tutaj już lada moment, myślę, że za tydzień zakwitnie nam Lavender Ice i chcę, żebyście zobaczyli od razu, jakie są różnice w pokrojach, na przykład Pinocchio, czy tutaj Wspomnienie lata, a Lavender Ice. Zupełnie inny kształt, wielkość krzewu. Natomiast jedną z najwcześniej kwitnących miniatur, jeśli nie tą, która kwitnie faktycznie najwcześniej, jest Bienenweide Hellerod. Bardzo ładny kolor. I to, co mi się w tej odmianie podoba, to jest faktycznie kształt miniatury. Dlatego, że inne Bienenweide nie mają do końca pokroju i kształtu miniatur, jak na przykład Roza, która potem będzie bardzo duża, szeroka. Czy nawet te tutaj Bicolor i inne. I jeszcze Gelb ma taki właśnie fajny kolor. I on też zakwita dość wcześnie, natomiast jeszcze nie kwitnie. Z tych okrywówek tutaj jeszcze nic nam nie kwitnie. Purple Rain. Pierwszy pojedynczy kwiat. I słuchajcie, tutaj na Purple Rain, w ogóle na tych odmianach w tym miejscu i na lipsticku zauważyłem pierwsze objawy mączniaka prawdziwego, ale dosłownie za dzień lub dwa pojawi się filmik o tym wszystkim, co jest niepokojące, jeśli chodzi o choroby, szkodniki i inne dziwne objawy na liściach w maju. Także bądźcie czujni, za chwilę bardzo ważny, istotny film.
Tu mamy Alcantarę, o której wspominałem, ale nie pokazywałem Wam, że pierwsze jakieś pośpiechy zakwitły. Natomiast poza tym nic więcej nam tutaj nie kwitnie. Jeśli chodzi o róże rabatowe, to też jeszcze nic nie kwitnie, choć zauważyłem na jednej bardzo fajnej odmianie Fur Elise, to jest właśnie ta. Tutaj takiego jednego pośpiecha, ale on już pokazuje potencjał tej odmiany. Ale tą pierwszą roślinę przycięliśmy. Więc wszystkie rabatówki jeszcze czekają. See You in Rose. Ona jest też jedną z wcześniej zakwitających, bo róże w doniczkach 6-litrowych już nam zakwitają. One wkrótce pojawią się też w sklepie wcześniej niż w czerwcu. Myślę, że w połowie maja, około 15-16 już będą dostępne. See You in Pink troszeczkę później. I tutaj na razie to jest tyle, jeśli chodzi. Przeskakujemy na następną rabatę. Jeszcze raz Wam chcę pokazać tą nadmarznięcie pędów. Nie jest to jakoś coś, co Was powinno niepokoić, więc taki objaw jaśniejszych liści. Tu mamy odmianę, bardzo fajną odmianę Manora, na którą czekam aż zakwitnie. I mamy krzew nieprzycinany, który teoretycznie dobrze przezimował, ale widać, że te liście mają inny kolor, a tu mamy nisko przycięte róże i liście mają inny, ładniejszy, taki prawidłowy kolor. Tutaj może być jedno z pierwszych mango, bo już są pąki kwiatowe, ale jeszcze nie ma kwitnienia. Meluzina za to, zobaczcie, tu mamy pąki kwiatowe, a tu mamy już pięknie rozwinięty kwiat. Zobaczcie, to jest, żeby było widać wielkość tego kwiatu, to tak on wygląda w mojej ręce. Bardzo ciekawy kolor, niespotykany. No i idziemy dalej. Tu następna odmiana, która dość wcześnie zakwitnie, ale jeszcze nie można powiedzieć, że zakwitła, Gold Elze. Zaobserwowałem, że kilka osób doceniło tą odmianę, bo jest to fajna, niska, jedna z niższych herbacianych róż rabatowych. No i tutaj można powiedzieć, że już prawie się zbliża do pełni kwitnienia odmiana, która była w poprzednim odcinku, Lemon Fizz. Dość stabilny kolor, choć widać, że pąki kwiatowe mają jednak ciemniejszą barwę niż w pełni rozwinięte kwiaty. Widać, że już pierwszy kwiat już przekwitł i widać, że ta pierwsza roślina jest przycięta. Tutaj mamy świeżo sadzone rośliny w styczniu tego roku z gołego korzenia, a tu przeskakujemy sobie już na róże wielkokwiatowe. Tu na razie nic się nie dzieje. Fajny kształt Ascota, to co lubię u niego, jak się go nisko przytnie, to on tak fajnie równo wyrasta w taką kępę.
I tu na razie nic się nie dzieje, ale poczekajcie. Wildberry już pokazuje piękny kolor. I też ta środkowa roślina bardzo fajna, krępa, gęsta. I tutaj dochodzimy do perfum Freufrei Caroline. Tutaj już pączki kwiatowe duże. Tu już prawie rozwinięty kwiat. A tutaj mamy w pełnej okazałości. Ale zaraz zobaczycie inną podobną odmianę, też z serii Parfuma, która jest o kilka dni szybsza. Pozostałe perfumy jeszcze nie. Garten Prinzessin Marii Józy. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te pąki kwiatowe. Ale jeszcze nie kwitną. A tutaj mamy Rosengrafin Marię Henriette. I tu możemy mówić, że to już jest faktycznie kwitnienie się rozpoczęło. Nie tylko na jednym pędzie. Ale jest ich tu kilka. Ciężki kwiat, duży kwiat, pełny kwiat pachnący. Aż ta szypułka się tu lekko zwiesiła. Pozostałe jeszcze nie kwitną. I przechodzimy na dalszą część róż wielkokwiatowych. Już w szorcie Wam pokazywałem tą różę Chippendale. Myślę, że ona u Was też zakwitnie jako jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza. Zobaczcie, jaka fajna. Pełne kwiaty. Mimo tego, że mieliśmy tutaj w ciągu ostatniego tygodnia 2 takie deszcze, to po kwiatach w ogóle tego nie widać. Zobaczcie w mojej ręce, jak ta roślina jest duża. Znaczy, jak ten kwiat jest duży, jak ładnie zbudowany. A sama roślina jest niska, krępa. Uważam, że jest troszkę za niska. Ona naturalnie taka nie jest. Myślę, że u Was w ogrodzie jest wyższa tu z jakiegoś powodu. I to też jest przyczyna, że ona tak wcześnie zakwitła. Gdyby więcej czasu poświęciła na wzrost, to zakwitłaby troszeczkę później. Ale akurat tak się zdarzyło, że ta roślina szybciej zakwitła, więc jest niższa. I tutaj już w wielkokwiatowych nic tam wiele nie zakwitło. Jeszcze. A tam zobaczcie, coś już jest fajne, czerwone. Zaraz tam dojdziemy. Tu mamy odmiany, które będą potem fajnie wyglądać. Martina Visersa. I też jest ta sama sytuacja. Pędy, które teoretycznie przezimowały, ale one jednak w jakimś stopniu ucierpiały od mrozu i widać, że listki na nich są jasne, a ta sama odmiana przycięta nisko, okopczykowana i te pędy, które nie nadmarzły, wypuszczają nowe pędy, nowe liście o normalnym, naturalnym kolorze zieleni. Tu już pierwsza odmiana. Salut a Luksemburg. Zaczyna nam kwitnąć takimi kwiatuszkami.
No i teraz angielki. Pierwszy żółty, duży kwiat Golden Celebration. Ale to też jest taki pośpiech. Do normalnego kwitnienia jeszcze tutaj trochę trzeba poczekać. Pąki są duże, pokazują kolor, ale to jeszcze nie jest to. Vanessa Bell. Też u nas już w doniczkach zaczyna kwitnienie. W dużych doniczkach 6-litrowych. Ten piękny cytrynowy kolor. Emily Brompt. Emily Brompt dopiero rozwija kwiaty, ale można powiedzieć, że tu już się kwitnienie rozpoczyna. James Austin jeszcze nie. Pąki kwiatowe. Ale Princess Anne, ona w pełni kwitnienia. Połowa kwiatów jeszcze czeka na rozwinięcie. Część kwiatów już przekwita. Część kwiatów w pełni kwitnienia. Tutaj w tym katalogu jest to najwcześniej zakwitająca angielka w tym sezonie. I Harlow Carr. Też pąki kwiatowe pokazują kolor, a tu już się pierwsze rozwinęły. Mały kwiat, ale pełny. Silas Marner. Też już tutaj kolorek pokazuje. Te najniższe, najmniejsze pędy już rozwijają kwiaty. I Desdemona. Też u nas w doniczkach już kwitnie. 6-litrowych. Tutaj też. A obok niej Susan Williams Ellis. Te drobne, pełne kwiatuszki, których jest sporo. A tu częściowo przycięty krzew. Ostatnio wahałem się, czy przycinać te angielki, ale postanowiłem zrobić tak, że nie przycinałem wszystkich pędów jak leci, tylko przycinałem kilka najmocniejszych pędów, pozostawiając te słabsze do zakwitnięcia, a te pędy, które były najmłodsze, jeszcze poczekam i zobaczę, czy je przytnę, czy nie. I przechodzimy do Rugos, które już w ubiegłym tygodniu kwitły. Rosa rugosa NN. To jest charakterystyczne dla Rugos, że ten kwiat jest dosyć krótko dekoracyjny. Zobaczcie. I tak jak pokazywałem na innych odmianach, że deszcz im nic nie robi, tak tu widać, że jednak im robi, tak? Natomiast
to, że nam te kwiatki opadną, to zobaczcie, już czekają następne pąki i następne pąki. A te rośliny, które były mocno przycięte jesienią, a nawet jeszcze niektóre poprawiane wiosną, zakwitną dużo później. I tutaj też niektóre pędy jeszcze skracałem. Hansa, która tutaj nie wygląda zbyt ładnie, ale też już kwitnie. Moje Hammerberg. Bardzo rozłożysty. Rotesmir był przycięty dość nisko i widzicie, jeszcze nie kwitnie. A tutaj chcę Wam pokazać, moim zdaniem, objawienie, dla mnie objawienie Rosa rugosa ritausma. Zobaczycie film, bo nagrałem dzisiaj taki film o rugozach, które sadziliśmy w gminie Tarnów kilka lat temu i tam po prostu ta odmiana wygląda obłędnie teraz, obłędnie. Dla mnie trochę taka Eden Rose wśród róż pomarszczonych. No, coś fantastycznego. Dagmar Hastrup, która zakwita jako pierwsza, najniższa chyba z tych rugos, ale to, co mnie się w niej nie podoba, to to, że ona bardzo szybko jednak przekwita. No i słuchajcie, ostatnio nie było widać tych kwiatów, które mnie się fenomenalnie wydają, podobają mi się niesamowicie, czyli Strandperle Norderney. Zobaczcie, tutaj pąki kwiatowe. I pierwszy kwiat tutaj z dołu, ale tu mamy takiego ładnego, przepiękny, ciemnofuksjowy kolor z ciemnym oczkiem. Zobaczcie, jak to fenomenalnie wygląda. A obok jej siostra, Strandperle Amrum, troszeczkę mniejsze kwiaty, minimalnie, ciut jaśniejszy kolor płatków, no i ten jasny, złoty środek. Pieret, niska, szeroka, duże kwiaty. Red Foxy, czyli ta ciemniejsza z sióstr Foxy. Tu musimy sobie dosadzić jeszcze kilka róż. One będą sadzone z doniczek. Zastanawiam się, czy zrobić Wam z tego film, bo będą sadzone z doniczek i 2-litrowych, i 6-litrowych. Napiszcie, czy chcecie film z tego, czy po prostu mamy normalnie posadzić i potem już tylko pokazywać, jak się będą zachowywały. A tutaj właśnie Foxy, czyli jaśniejsza. I Schneeule, biała, też niska. Na razie zobaczcie ten kadr. Na razie te wszystkie rugozy niewiele różnią się wysokością. Powiedzmy od 40 do 60 cm. Wszystkie. Natomiast w ciągu tego sezonu spodziewam się, że te różnice się już mocno zarysują i za rok o tej porze będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Więc zapamiętajmy sobie ten kadr i spróbujemy za rok o tej porze zrobić ten sam kadr i zobaczymy, jak te pokroje roślin się zmienią. I tutaj przechodzimy już do róż parkowych. Pierwszy jest Artemis
To, co w Artemisie jest fajne, to właśnie ten kształt, ten wigor, ta siła wzrostu i już widać, szczególnie w tej właśnie słabo ciętej odmianie, jak ona tutaj fajnie się w taki wachlarz rozrasta. Tamta troszeczkę jeszcze tego nie widzimy, zresztą te pędy, część tych pędów było wyciętych, właśnie zrobiłem to samo, co w Angielkach, że te najmocniejsze pędy zostały wycięte po to, żeby te kwitnienia rozbić. No i tutaj jeszcze nic nam nie kwitnie. Pierwsza, tu już wkrótce zakwitnie Eden Rose. Myślę, że za tydzień będą już kwitnące kwiaty. I z grupy Orienta mamy i kwitnącą, zaczynającą kwitnienie Orienta Laila. Też pamiętajcie, pachnące odmiany. I Orienta Magnolia. Porównamy sobie te kwiaty. Tutaj mamy Laila. Ciemniejszy, wyraźny środek. Mniejszy kwiat. I większy kwiat. Jaśniejsze płatki. Mniej wyraźny ten środek. On jest wyraźny, ale nie aż tak mocno odcina się jak w Laili. Ogólnie Magnolia ma właśnie takie porcelanowo-różowe, różowo-porcelanowe kwiaty. Tam widzimy pąki kwiatowe i Angeli, i Zajdę, które już pokazują kolor. Burghausen. Pierwszy kwiat też już się tutaj nam rozwinął. Brudny od deszczu, od ziemi. A tutaj mamy Hansalanda. On w tym momencie wygląda najciekawiej na tej rabacie. Wydaje mi się, że wygląda najciekawiej z wszystkich róż w tym momencie w żywym katalogu. Roślina niecięta wiosną, ładnie przezimowała. Widać to pokrewieństwo do Rugos. I widać, już pracują i pszczoły, i trzmiele. Dalej nie mamy jeszcze żadnych odmian, które są w pełni rozkwitu. Widzimy pierwszy kwiat róży Sonnenwelt. Duży kwiat o stabilnym kolorze właśnie takim. Widać pierwszy kwiat, jakiś pośpiech odmiany Westerland, który już częściowo opadł. A wszystkie pozostałe jeszcze nie. Na dzisiaj to tyle. Kolejne odmiany powoli rozpoczynają kwitnienie, mimo tego, że jest bardzo, ale to bardzo chłodno.
Jutro ma być nad ranem -2 stopnie. Poczekajmy, aż minie zimna Zośka i wtedy moim zdaniem i kwitnienie przyspieszy, i wegetacja przyspieszy. A z Wami się dzisiaj żegnam i pamiętajcie, że wkrótce film o największych zagrożeniach dla róż, jeśli chodzi o szkodniki i choroby w maju. Do zobaczenia.